Trzeba skrobać. Nie jest wam za ciemno? Jedziemy. Siema mordy i mordeczki, z tej strony Tomasz. Ja jestem w 13. To jest ten Chrysler. 2001 rok, 3,3 benzyna z gazem. Jest to auto, które powoli przeistacza się w campervana i o tym też chciałem z wami dzisiaj pogadać. Właściwie po co to wszystko jest, kim ja jestem, o co chodzi. Jednym słowem odpowiadamy na pytania, których nikt nie zadał. Tutaj macie Winstona, nawet o tym nie myśl. Tam był chyba piesek. No dobry, biegaj, biegaj! Który mimo starań, pracy, szkoleń nie jest good boy i trochę ASMR. Wybaczcie moje ADHD. Nie jest good boy i myślę, że ten kanał też jest trosze po to, żeby móc z nim częściej przebywać, więcej pracować, trochę bardziej zainwestować w jego, chciałem powiedzieć well-being. Jak słyszycie, używam wielu takich anglojęzycznych słów. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, to co robimy na tym kanale to jest taki szeroko rozumiany camping, campervaning, spędzanie czasu na świeżym powietrzu z psem i też zabawa z tym autem, przerabianie tego auta. To nie jest pierwszy samochód, z którym wykonuję takie operacje. Pierwszym był Peugeot 807, w którym padł silnik i poszedł na złom generalnie. Ten samochód sam w sobie jest ciekawy, ale o tym też opowiem później. Winston pies aka Mr. Dog, 3,5-letni Amstaff, delikates, alergik, chłopak, który u weterynarza spędzi już bardzo wiele czasu. Codziennie musi przyjmować leki na atopię. W innym wypadku po prostu drapie się jak opętany. Proszę bardzo. Huragan szczota. Jak ktoś chce mi zarzucić, że jest bardzo głośno, jest kiepski dźwięk, to takie jest życie. Takie jest życie na mini. Ja, wasz Tomasz, na YouTubie jestem od kiedy mam internet de facto. Profil został zrobiony w 2007 roku. I od 8 lat planowałem odpalenie własnego kanału z własnym contentem, dzielenie się jakimiś przygodami, przemyśleniami też, tak? Nie mam już 18 lat i są pewne rzeczy, o których warto pogadać i być może mieć publikę do tego, żeby to robić. Przestałem troszeczkę myśleć o co inni pomyślą. Znalazłem czas, bo dużo pracuję, nie da się ukryć. Trzeba mieć czas wolny, to mam na myśli. I trzeba mieć coś, co po tej pracy troszeczkę odklei od rzeczywistości. I ja to, co widzieliście w tych 2 pierwszych filmach, robię w czasie prywatnym. Nie potrzebowałem do tego kamery przez wiele lat, więc tutaj niewiele się zmienia. Poza tym, że teraz dzielę się tym z wami. Myślę, że będziemy sobie jeździć, będziemy sobie testować graty, będziemy spędzać czas na świeżym powietrzu i nie tylko. W tle na pewno dzieją się jakieś fajne koncepcje na wyprawy trochę dalsze. Na pewno Bieszczady, bez dwóch zdań, bo to jest epickie miejsce na ziemi. To jest Polska, Alaska, uwielbiam i tam na pewno się wybierzemy. Na pewno zwróciliście uwagę w pierwszych 2 filmach, że jakość tego materiału, jakość obrazu jest nie najlepsza. Nagrywałem telefonem, teraz mam nadzieję, że widać różnicę, bo zainwestowałem w troszeczkę inny, bardziej do tego przeznaczony sprzęt, ale o tym też może kiedyś opowiem. Nie chcę poruszać 10 rzeczy w jednym krótkim filmie. 13 w końcu wygląda jak samochód, a nie jak totalny terenowy brudas. Historia tego auta też jest ciekawa, bo jest to samochód, który kupiłem od taksówkarza, uwaga, i
Opowiem o tym kiedyś, bo sama w sobie ciekawa historia, czy jest sens kupowania samochodu od taksówkarza, jakie to niesie za sobą konsekwencje, bo jakieś niesie, ale zobaczcie, jaki jest czyściutki. Zobaczcie też, jaki jest nieidealny. Tu było boom. Tu była wgniotka. Natomiast co ważne, samochód nie jest zgniłkiem, nie jest po jakimś gigantycznym wypadku. Dostanie swój czas antenowy. O właśnie, felgi też będziemy zmieniać. Teleportowaliśmy się do zupełnie innej czasoprzestrzeni. Jesteśmy właśnie na spacerze z psem. Wszystko jest tutaj skute lodem. I przyznam, że wygląda to pięknie. Nie po to się przeteleportowaliśmy. Faktycznie skute. O! Tu nie. Tutaj natomiast to jest po prostu jakby zalane szkłem. Przywitaj się. No dobra, powiedzmy, że wam zamerdał. Przyjechaliśmy na spacer i chciałbym was spytać, czy w następnym odcinku chcielibyście usłyszeć historię i poznać bardziej tego tutaj towarzysza, czy tamtego o małego, co tam stoi. Stój. Stój. Biegaj. Oczywiście ubrany. Trochę lepiej go widać, jest mu trochę cieplej, wiadomo. Tor. Właściwie to jest chyba lotnisko dla modeli takich zdalnie sterowanych. Mam nadzieję, że on tam nie walnie zaraz kupska. No biegaj sobie, biegaj. Biegaj. Hej. Towarzyszu. Mistonku. Chodź. Nie tarzaj się, biegaj. Fe, chodź. Trochę jakby łódź skuta lodem. Wasze zdrowie. Jak ładnie czeka. Dobry piesek. Dobry piesek. Idę do ciebie. Dzisiaj kamera na głowie. Trochę wygodniej. Tym bardziej, że jeszcze jest smycz. Zawsze w pogotowiu. No nie mogę się oprzeć. Nie mogę. O. Mistonku. Fajne czy nie fajne? Nie fajne. Smutna trochę ta zima. Ani śniegu, ani słońca, ciemno. Szaro-buro. Tamten taki mały. A tutaj mamy tor do aut RC zdalnie sterowanych. Śmigają sobie, no może nie. Może trochę sprzątają najpierw, zanim śmigają, chociaż cholera wie. Chodź. Mistonku, bo zepsujesz ludziom tor. Chodź. No chodź. Winston, chodź. Słuchaj się. Przez coś takiego przejechaliśmy, wjeżdżając tutaj. No co? I jeszcze będziemy przez to przejeżdżać. Nie zawaliło się. Także będzie trzeba to zrobić jednym szybkim ruchem, żeby w tym nie utknąć, bo jak to popęka, może być słabo. Sprawdźmy tu. Okej. No ciekawe, czy wlezie na lód. Mam nadzieję, że nie, bo się jeszcze rozjedzie jak żaba. Obsie? Okej. Nie reklamuj się tak. O samochodzie. No jeszcze będzie trzeba przez to przejechać drugi raz. No, hopsaj. Hopsaj, hopsaj.
Winstonku, dawaj. O Jezu, no. Zima jest, musi być zimno. Wy. Bez szału, ale bywało gorzej. Spróbujemy się przebić przez ten lód w drugą stronę. Jest naprawdę gruby, naprawdę twardy. I faja. Plus. Bez problemu. Zapraszam Was do śledzenia kanału, zapraszam Was do łapek, do komentarzy. Jeżeli czujecie, że ten content Wam cokolwiek daje i jest ciekawy, subskrybujcie. A my widzimy się już niedługo. Nara. Oglądaliście? Jakieś zebranie chyba jest. A mi... obrazocepcja. To powinno być tutaj i któregoś dnia tam trafi.